Obrazy były eksponowane już w wielu miejscach. Były eksponowane na przykład w Dolnym Kościele Świętego Zygmunta na Bielanach. Tam było wspaniałe wnętrze i te obrazy jakby były wręcz malowane do tamtego miejsca. Później były przez długi czas były eksponowane w kaplicy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. I tam też dobrze wyglądały. Ta niniejsza ekspozycja jest taka nietypowa. Jest tutaj po prostu to zrobione w takiej XIX-wiecznej fabryce. Na zasadzie kontrastu, ale obrazy jakby wyeksponowane tutaj zdominowały to wnętrze i cieszę się, bo one tutaj dobrze też wyglądają. Zaczęło się wszystko od czytania Ewangelii, od takiego pogłębionego rozwoju duchowego, którego sam odczuwałem potrzebę i sam sięgnąłem po Ewangelię. Przeczytałem najpierw Stary Testament, potem Nowy. Już czytając Stary Testament zacząłem malować obrazy związane z tą tematyką. Pojawiły się pierwsze takie obrazy, pierwszymi obrazami to był Adam i Ewa, Kain i Abel. Stopniowo właśnie zmierzało to wszystko ku obrazom ewangelicznym. I kiedy czytałem Ewangelię, no to pojawiły się pierwsze obrazy właśnie związane z życiem Jezusa Chrystusa. To były takie obrazy jak Życie ukryte, dotyczące jeszcze tego okresu, kiedy Jezus był cieślą. Następnie przejmując się coraz bardziej jakby tą historią i czerpiąc naukę z Ewangelii i wsłuchując się w ogóle w słowa Jezusa, które apostołowie w Ewangeliach przekazali, w taki sposób naturalny pojawiała się ta tematyka w moim malarstwie. I namalowałem Ostatnią Wieczerzę, namalowałem Umycie nóg uczniom i pomału zaczęła rodzić się taka świadomość tego, że trzeba namalować w ogóle cały cykl. Cały cykl, który będzie jakby opisywał Ewangelię. Z tym, że domyślałem, tak sądziłem, że jest to zbyt może różnorodna tematyka i postanowiłem ograniczyć się do końca Ewangelii. Wybrałem Ewangelię Świętego Jana, dlatego że tam jest jakby w największym stopniu jest opisane ukrzyżowanie Jezusa i później wszystkie historie związane ze zmartwychwstaniem i postanowiłem namalować ten fragment Ewangelii od Ostatniej Wieczerzy do zmartwychwstania. Wraz z malowaniem z tych obrazów jakby moje życie duchowe też się pogłębiało i po prostu to były takie osobiste przeżycia i myślę, że bez w ogóle takiej też wiary w to by w ogóle te obrazy nie powstały. Było to świadectwo po prostu, taka chęć oddania swojej wiary i czci dla Jezusa. I stąd się w ogóle wziął ten cykl. Pasja według Świętego Jana to jest 12 obrazów. Czasami ludzie mylą je z drogą krzyżową. Od drogi krzyżowej różni się to w sposób jakby zasadniczy, dlatego że nie pokrywa się ze stacjami drogi krzyżowej po pierwsze, których jest 14. Poza tym zakres opowiedzianej historii jest dużo większy. A najważniejsza zmiana to jest taka, że są właśnie 4 obrazy poświęcone zmartwychwstaniu. Wiadomo, że droga krzyżowa kończy się złożeniem do grobu. Kończy się takim najbardziej pesymistycznym momentem w ogóle w historii życia Jezusa i w dziejach chrześcijaństwa. Natomiast ja uznałem, że najważniejsze jest zmartwychwstanie i że nie sposób tej historii pomijać. Wiadomo, że i dlatego poświęciłem tej zmartwychwstaniu aż 4 obrazy. W
tym cyklu 12 obrazów powstało takie kontinuum właśnie od Ostatniej Wieczerzy, która jest namalowana w sposób taki najbardziej może tradycyjny, z taką typową kompozycją na osi, symetryczną, z Jezusem centralnie umieszczonym. Później te obrazy są coraz bardziej swobodnie malowane, coraz bardziej ekspresyjne. Jednocześnie no, zdarzenia, które są przedstawiane, powodują to, że zaczyna być eliminowany kolor. I pierwszym takim obrazem, gdzie ten kolor został prawie że już całkowicie wyeliminowany, to jest obraz Biczowanie, gdzie mamy w zasadzie tylko biel, czerń i czerwień. Jest to taki no, bardzo dramatyczny obraz. Następnie w obrazie Ukrzyżowanie tam pojawia się jeszcze kolor, a jest to zieleń, taka antyczna zieleń oliwkowa, która w ogóle zrodziła się z takiego zdania biblijnego, że na zielonym drzewie to czynią. To zdanie było inspiracją, żeby namalować obraz Ukrzyżowania w tych tonacjach, w tej zieleni. Długo szukałem w ogóle koloru do Ukrzyżowania i w sumie ten obraz powstał no, po dosyć długiej przerwie. Później właśnie po tej inspiracji, że ma być to obraz w zieleniach, to został namalowany przeze mnie w ciągu jednego dnia i jest takim no, jednym chyba z najpiękniejszych obrazów w tej pasji. Następnym obrazem po Ukrzyżowaniu jest zdjęcie z krzyża i ono z kolei też jest w zielonej tonacji, ale tu już jest inna, to już jest taka zieleń ziemista, tak, ziemia zielona i ta zieleń już jest taka głucha. Widać, że Jezus jest już martwy, już nie ma w nim życia i jest po prostu. Następnym obrazem jest z kolei Strażnicy u grobu. I to jest zupełnie już przedziwny obraz, dlatego że on powstał, miał wiele swoich wersji, bo na początku jeszcze, myśląc tutaj o zmartwychwstaniu, chciałem namalować między tymi strażnikami u grobu takiego anioła, który jakby zapowiadałby to zmartwychwstanie. Ale później po prostu usunąłem tego anioła. I wręcz obraz stał się takim obrazem, no wręcz takiej totalnej destrukcji, dlatego że farba została zeskrobana, spalona opalarką, powstała taka czarna otchłań, która jest jakby głównym w ogóle tematem tego obrazu. I ta czarna otchłań, taki obraz właśnie totalnej destrukcji, dla mnie to jest taki w ogóle obraz, który jest świadectwem, no nie wiem, jakby pod względem duchowości to może być nawet świadectwem naszych czasów, gdzie moim zdaniem też taka destrukcja się dokonuje. Po wielu latach stwierdziłem, że pomimo wszystko trzeba jednak sztukę tworzyć i że sztuka jest silniejsza i ważniejsza od tych wszystkich kłopotów, z którymi się borykamy na co dzień. I zacząłem malować właśnie obrazy związane ze zmartwychwstaniem. I to są 4 obrazy, które kończą ten cykl. I tam jakby wyznacznikiem był, takim kolorystycznym w tych obrazach była biel, a jednocześnie pojawiał się kolor. I pojawiał się kolor już w takiej wersji jakby czystej. Tam nie ma czerni, tak jak w poprzednich obrazach. Jest taka tonacja i w zasadzie w ostatnim obrazie, w tym obrazie Pójdź za mną, już wraca pełna taka tonacja kolorystyczna. Z tym, że też jest generalnie dominuje to w bardzo jasnych kolorach. Tam dominuje biel. Biel jest dla mnie takim symbolem i czystości, i pokory. I stąd ta biel jakby została przeze mnie wybrana. A jednocześnie chciałem pokazać, że wraca też kolor i w tym obrazie Pójdź za mną już ten kolor wraca. Z tym, że te obrazy, tam z kolei też w tych obrazach już jest do końca wyeliminowana czerń. I w obrazie Pójdź za mną już w ogóle nie ma czerni. Tam jest po prostu modelunek. Generalnie jest to oparte na żółciach neapolitańskich, odrobinę błękitu, troszeczkę fioletu. Dominuje też taki oranż. No to dla mnie to jest taka współczesna ikona. W pewnym sensie inspirowana też ikonami Andrzeja Rublowa.
Dla mnie sztuką jest ekspresja życia duchowego człowieka i nieważne jest, co jest tematem obrazu, bo to mogą być obrazy nawet zupełnie abstrakcyjne, tak jak obrazy Rothe, gdzie po prostu jest wywołane wrażenie takiego sakrum za pomocą zupełnie po prostu środków abstrakcyjnych, czystego koloru. Natomiast ta sztuka musi wynikać z głębi, z przeżyć człowieka. I to nie może być jakaś taka zimna kalkulacja, właśnie jak zaszokować, jak zwrócić na siebie uwagę. Nie może to być też robione dla pieniędzy, dlatego że ten stan duchowy i emocjonalny, w jakim człowiek maluje obraz, czy tworzy inne dzieło sztuki, to on zostaje jakby też w tym obrazie zakodowany. I ta energia potem z tych obrazów emanuje. I obrazy Van Gogha dlatego są tak wspaniałe i tak wywołują takie wielkie wzruszenie, że Van Gogh był świadom tego, on zresztą napisał w jednym z listów do brata Thea, napisał, że nie ma nic prawdziwiej artystycznego niż kochać ludzi. Czyli miłość do człowieka jest w tych jego obrazach zawarta, chociaż on malował głównie pejzaże i kwiaty. I dlatego te obrazy są tak świetne, tak żyją wciąż, że jest tam to ożywcze uczucie.